Nasz kolejny dzień zaczęliśmy od zbiórki przed hotelem, skąd planowaliśmy pojechać do Barcelony. Swoją drogą, to z tą wycieczką mieliśmy trochę szczęścia. Szukaliśmy czegoś takiego przed wyjazdem, ale nic nie znaleźliśmy. A tymczasem, po przylocie, gdy czekaliśmy na transfer do hotelu, okazało się, że grupce Polaków brakuje 2 osób, aby taka wycieczka się odbyła. Więc długo się nie zastanawiając, od razu się na nią zapisaliśmy. Miasto jest stolicą prowincji o tej samej nazwie oraz wspólnoty autonomicznej Katalonii. Sama Katalonia w średniowieczu była niezależnym państwem z własnym prawem i językiem. Język ten ma więcej wspólnego z francuskim niż z hiszpańskim, dlatego dla przeciętnego Hiszpana ciężko Katalończyka zrozumieć. Co więcej, sami Hiszpanie często nazywają Katalończyków El Polacos, a to ze względu na język, który jest równie szeleszczący co nasz polski. Dążenia niepodległościowe Katalonii są na tyle silne, że 1 października 2017 roku odbyło się referendum dotyczące niepodległości. Zainicjowało ono tzw. hiszpański kryzys konstytucyjny, którego efektem było aresztowanie władz Katalonii i rozpisanie przyspieszonych wyborów. Tak więc, jeśli spotkacie na ulicy Katalończyka i nazwiecie go Hiszpanem, możecie się spotkać ze sporym oburzeniem. Zresztą sami byliśmy świadkami takiej sytuacji. Zanim przejdziemy do naszej pierwszej atrakcji, muszę wspomnieć o Barcelona Bus Touristic, czyli 3 liniach autobusowych, którymi możemy przemieszczać się pomiędzy najważniejszymi atrakcjami Barcelony. Jest to linia niebieska, czerwona i zielona. Wystarczy kupić bilety jednodniowy w cenie 30 euro lub dwudniowy za 40 euro i jeździć do woli. A kupując go z wyprzedzeniem, przez internet dostaniemy go ze zniżką. Co więcej, bilet obejmuje również przejazd pociągiem do Barcelony i z powrotem. Po więcej szczegółów zapraszam do linku w opisie. A teraz czas na najważniejszą atrakcję dzisiejszego dnia, czyli Sagrada Familia. Udało nam się nagrać ulicznego handlarza, który błyskawicznie zwija swój kramik, uciekając przed zapłaceniem mandatu. Trzeba przyznać, robi to wrażenie. Niestety nie udało nam się wejść do środka i zobaczyć niesamowitej gry świateł, ponieważ nie zdawaliśmy sobie sprawy, że bilety są już wykupione miesiąc wcześniej. Co więcej, bilety można zakupić tylko przez internet. Tak więc jeśli planujecie odwiedzić Sagradę, to musicie przygotować się do tego znacznie wcześniej niż my. Niektórzy też mówią, że można wejść na wieczorną mszę świętą, która odbywa się w krypcie bazyliki bez biletu. Ale raz, że możecie spodziewać się sporych tłumów, większych niż pod całą Sagradą tutaj na filmie, a 2, że nie zobaczycie światła słonecznego rozproszonego przez witraże wewnątrz tej olbrzymiej bazyliki. A to właśnie głównie dla tego magicznego spektaklu Sagrada przyciąga takie tłumy turystów.
Budowę Sagrady Familii rozpoczęto w 1882 roku. Początkowo jej projekt zlecono innemu architektowi, ale ten wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansującym budowę świątyni. Wówczas zlecenie na budowę otrzymał Antoni Gaudí, który całkowicie zmienił projekt, nadając mu własny styl. Podczas prac nieustannie dostosowywał i zmieniał pierwotne założenia. Przez 4 dekady pracował intensywnie nad konstrukcją, poświęcając jej całkowicie ostatnie 15 lat życia. 4 wieże, fasada Narodzenia oraz krypta to jedyne ukończone elementy świątyni za życia architekta, który był świadomy tego, iż nie dożyje zakończenia budowy. W wieku 73 lat architekt zginął, wpadając pod przejeżdżający tramwaj, pozostawiając ukończoną tylko jedną z 3 zaprojektowanych fasad. Pochowano go w krypcie wewnątrz kościoła. Co więcej, projekty świątyni pozostawione przez architekta zostały zniszczone w czasie hiszpańskiej wojny domowej przez katalońskich anarchistów. Rozpoczęcie budowy fasady Pasji nastąpiło w 1954 roku, a jej rzeźbiarskiej dekoracji podjął się Josep Maria Subirás. Natomiast budowa ostatniej fasady, Chwały, wciąż trwa. Do 2022 roku zostało wybudowanych 9 wież, w trakcie budowy pozostają 4 wieże ewangelistów oraz wieża Jezusa Chrystusa. To ta najwyższa. Z powodu organicznej formy budowli oraz niepowtarzalności detali architektonicznych, tak jak w naturze, żaden z nich nie jest identyczny i musi być osobno rzeźbiony, do dziś nie zdołano jej ukończyć. W ostatnich latach budowa przyspieszyła. Datą ukończenia bazyliki miał być 2026 rok, w którym przypada stulecie śmierci głównego architekta świątyni, Antoniego Gaudiego. Jednakże ze względu na pandemię COVID termin ten nie zostanie dotrzymany. Do Sagrady jeszcze będziemy musieli kiedyś wrócić, ale koniecznie z biletami, a tymczasem zostawiamy ją za sobą i ruszamy w kierunku kolejnej atrakcji. Casa Mila jest to najbardziej dojrzały i ostatni projekt świecki Antoniego Gaudiego. Jak pragnął sam Gaudí, miała być odpowiedzią na brak interesujących budynków w mieście, a ze względu na prezencję Barcelończycy przyzwali go La Pedera, co znaczy kamieniołom. Casa Mila nie została ukończona z powodu zatargów z inwestorem. Pomimo to uważa się ją powszechnie za najpełniejsze dzieło Gaudiego, w którym zastosował w pełni owoce swojego doświadczenia. Jesteśmy tu krótko, tylko na kilka szybkich zdjęć, po czym ruszamy do kolejnego punktu naszej wycieczki. Pałac Narodowy znajduje się u stóp wzgórza Montjuïc. Został wybudowany na wystawę światową w 1929 roku i miał być zburzony po jej zakończeniu.
Jednak tę efektową budowlę udało się ocalić, by stała się największym przybytkiem sztuki katalońskiej, gromadzącym zbiory od średniowiecza do współczesności. Natomiast ze szczytu schodów prowadzących do pałacu rozpościera się niesamowita panorama na Barcelonę. I czas na kolejną atrakcję, dlatego ruszamy na drugą stronę wzgórza, aby wsiąść do górskiej kolejki linowej i zjechać do portu. Patty nie zdecydowała się na podniebną przejażdżkę, pewnie dlatego, że postraszono nas przesiadką pomiędzy wagonikami na wysokości kilkudziesięciu metrów. Ale okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Swoją drogą, kolejka ma już swoje lata i trochę w niej bujało, ale za to jakie są tam widoki. Moim zdaniem było warto. Po mocnych wrażeniach czas na spacer wzdłuż portu i obiad, a potem czeka nas ostatni punkt programu. Jako ostatni odwiedzamy Parc de la Ciutadella, który po powstaniu w połowie XIX wieku przez dziesięciolecia był jedyną zieloną przestrzenią miasta. Tereny o powierzchni 70 akrów obejmują miejskie zoo, budynek Parlamentu Katalonii, Muzeum Historii Naturalnej oraz dużą fontannę zaprojektowaną przez Josefa Fontserè z prawdopodobnym wkładem Antoniego Gaudiego. I to właśnie ją zobaczymy jako pierwsze. Gdzie idziemy?
Na dół, do mamuta idziemy. Nie, podłóg triumfalny. Jak to? Tu jestem. Ja cię szukam. Idź w bańki. Pudło. Jeszcze raz. Tym krótkim spacerem kończy się nasza wycieczka do Barcelony. Był to dzień pełen wrażeń i niezwykle intensywny. Zobaczyliśmy sporo atrakcji w dość krótkim czasie i o ile każda z nich mogła być zwiedzona dokładniej, to gdybyśmy tak zrobili i byli na to przygotowani, to nie starczyłoby nam czasu na pozostałe punkty programu. Wycieczki objazdowe rządzą się swoimi prawami, a właściwie formatem, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć dużo w krótkim czasie, ale często celowo pomija się dodatkowe atrakcje. Nie jest to format dla wszystkich. Jest to niewątpliwie ciekawy pomysł w sytuacji, gdy ma się bardzo mało czasu i tak jak my w jeden dzień chce się zobaczyć maksymalnie dużo ciekawych miejsc. Jest to także sposób na zwiedzanie dla osób, które nie lubią sami zgłębiać wiedzy o danym miejscu, aby zaplanować idealny wyjazd. Natomiast jeśli wolicie zwiedzać bardziej spontanicznie i lubicie sami planować co, kiedy i jak długo będziecie zwiedzać, ten sposób zwiedzania może być dla Was męczący. Niemniej my się bawiliśmy świetnie i czuliśmy się dobrze zaopiekowani, za co dziękujemy. A na koniec zapraszamy na zapowiedź ostatniego odcinka z Costa Brava, gdzie wybierzemy się do najpiękniejszego miasteczka tego wybrzeża, czyli Tossa de Mar.